Wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. Dzieci szykują laurki i czekają na zestawy fikuśnych skarpet dla tatusiów. A może to czas, by przyszykować książki? Bo cóż może być lepszym prezentem dla rodzica niż produktywne i sensowne spędzenie czasu z pociechami? Tym razem na dywanik u złego ojca trafiły dwie osoby. Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania Maria Deskur Dzień dobry. i Łukasz Dominiak, stojący za instagramowym profilem Who's Your Daddy. Dzień dobry, cześć. Osoby, które wiedzą, jaką lekturę wybrać, by mieć o czym rozmawiać z dziećmi. Witajcie. Witamy. Najczęściej zadawanym dzieciom przez rodziców pytaniem jest, jak było w szkole. No, często bywa przedstawiany nie tylko jako znak rodzicielskiej troski, ale to też jako taki sztampowy pomysł na zagajenie rozmowy. Może już czas, by zacząć pytać, co ostatnio czytałeś? O, świetnie, oczywiście. Bardzo mi się podoba taka propozycja. A co więcej, można to nawet pociągnąć, bo jeżeli razem czytaliśmy, no to w ogóle można nawiązać do tego, o czym czytaliśmy i tak dalej, tak? No to też jest oczywiście jedna z funkcji tego czytania, o którym mówimy, że ono tworzy masę wspólnych tematów. Więc mi się wydaje, że jak najbardziej. Co czytałeś, a w ogóle jak tam się ma dzisiaj Emil? Albo Ronia, albo nie wiem, kto jeszcze. No nie wiem, czy młodsi będą kojarzyli tych bohaterów, ale na szczęście jeszcze jestem w tym to wieku. będą kojarzyli tego, o którym przeczytali, Karolek. Czy Karolek dzisiaj był koszmarny, a czy szkoła była w porządku? Nie, no na serio myślę, że to jest świetny pomysł, żeby o tych książkach gadać, chociaż oczywiście jest też taki aspekt, żeby jakoś tam na to uważać, bo to też nie powinno być odpytywanie, prawda? Znaczy to jest fajne takie zagajenie, jeżeli ono jest czytałeś coś fajnego ostatnio, może byśmy sobie coś poczytali, na takiej zasadzie bardziej, prawda? Bo jak to zaczyna być, czy drogie dziecko, przeczytałeś dzisiaj nakazane tam to i owo, no to jakby troszeczkę gorsza się robi sytuacja i wchodzimy w jakieś takie, że tak powiem, klimaty pewnie, które nie są najlepsze. No. Przerażające jest to, jak potrafisz przyjąć głos osoby, która faktycznie takim tonem się posługuje. A teraz może Łukaszu, ty te 2-3 słowa. Czy też tak uważasz, że należy zacząć się zwracać do dzieci? No myślę, że tak. U mnie jeszcze jest trochę wcześnie. Wcześnie w tym sensie, że oczywiście czytają, natomiast może bardziej córka, bo ona jest już w drugiej klasie podstawówki, więc ma nawet lektury, więc tutaj ja sobie też przypominam pewne lektury, które ja miałem, mimo sędziwego wieku. Przypominam sobie Karolcie, Dzieci z Bullerbyn i zupełnie inaczej teraz na nie patrzę niż wtedy, gdy je czytałem jako dziecko. To też jest ciekawa perspektywa. U mnie jest 9 i 7 lat, więc jeszcze pewnie chwilę na takie poważne pytania będę miał w kontekście ilości tych książek, ale generalnie lubimy sobie i poczytać i porozmawiać o tym, co przeczytaliśmy, jak kto co zrozumiał. I to jest dla mnie bardzo zawsze ciekawe i często zabawne, gdy jedno zdanie może przez kilka osób być różnie rozumiane. Rozgrzewkę mamy za sobą. Skorzystam z cytatu. Czytanie niemowlakom wpływa na ich rozwój. W wieku 3 lat rozumieją dwukrotnie więcej słów niż dzieci, którym nikt nie czytał. Zacznijmy więc od początku. Dlaczego warto czytać dzieciom? Tak, to ja może zacznę tutaj Dobrze. tak, pani, która takie rzeczy opowiada często. Nie, no śmieję się trochę, ale oczywiście to jest temat, który zasadniczo jest właściwie dosyć poważny, wbrew wszystkiemu. Te badania, którymi dzisiaj świat dysponuje, co jest wspaniałe, ale powinniśmy z tego korzystać i my do tego namawiamy, żeby korzystać z wiedzy, którą naukowcy produkują, są takie, że mózgi nasze
człowieka mózg, rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie w ciągu tych pierwszych 3 lat naszego życia. I każdy z nas rodzi się z jakimś tam, powiedzmy, potencjałem. Mózgi nasze są początkowo bardzo neuroplastyczne i to, w jakim otoczeniu dziecko się rozwija, bardzo wpływa na to, do jakiego stopnia jego mózg się rozwinie. I w tym kontekście czytanie i rozmowa, czyli jak oni mówią, naukowcy z tym się zajmujący, tworzenie bogatego środowiska językowego dla dziecka, tak? Czyli żeby ono nie leżało sobie samo ze smoczkiem albo co gorsza z komórką, no bo nie powinno się jednak malutkim dzieciom, jak tylko zaczną móc trzymać komórkę w ręce jej dawać, no to, na to też już badania są mocne, tylko to dziecko powinno być otoczone rozmową, no oczywiście początkowo to nie jest rozmowa, ale jakby mówieniem, prawda, i słowami, bo po prostu w ten sposób jest dostymulowywane i uczymy się w ten sposób, że słyszymy te słowa i nawet jest bardzo dobrze używać takich wszystkich, jak te dzieci są maluteńkie, tych różnych takich zdrobień, które naturalnie zaczynamy używać. Znaczy oczywiście jak są malutkie, potem jak już jest dziecko większe, to tam nie musimy wszystkiego uzdrabniać, to wiadomo, ale początkowo to też jest naturalna rzecz, że dzieci te zdrobnienia dobrze przyjmują, wszelkie powtórzenia i tak dalej, więc to jest super, super istotne po prostu. No i to, na co się powołałeś, to są badania no, ze Stanów akurat, gdzie faktycznie no, wykazali naukowcy, że dzieci wychowywane w takim bogatym językowo środowisku, nazwijmy to w ten sposób, już w wieku 3 lat rozumieją 2 razy tyle słów, co dzieci, no, które w jakiś sposób pozostawione są same sobie, czy powiedzmy z jakimś tam zabawką tylko. Dobrze, pozwolę sobie jeszcze przy Marii na chwilę zostać, nim zaatakuję Łukasza. Dobrze. Kto może lepiej odpowiedzieć na to pytanie niż ty, czyli co sprawia, iż wspólne czytanie jest lepsze niż na przykład czytanie osobno i dopiero później omawianie tej lektury? To znaczy przede wszystkim jest tak, że bardzo ważne jest właśnie, żeby zacząć wcześniej, więc jakby to dziecko, które ma pół roku, ono samo sobie nic nie przeczyta, tak? To jest jakby punkt pierwszy. My możemy oczywiście temu dziecku wstawić do końca no, taką kartonową książeczkę, co też jest fajne, ono sobie może leżąc się przyglądać temu, ale zasadniczo bardzo, bardzo ważne i to podkreślają z kolei no też neuronaukowcy, ale też pediatrzy i psychologowie, jest bardzo, bardzo ważne w tej sytuacji relacja, czyli to, że bierzemy dziecko na kolana, że ono się czuje bezpieczne, że ono czuje, no budujemy w ogóle jego poczucie własnej wartości, bo jakby poświęcamy mu taki bardzo czas, że tak powiem, i atencję naszą. I to jest też niesamowicie właściwie takie wspaniałe. Ja myślę, że pokazali neuronaukowcy, że w takiej sytuacji, czyli bliskości z osobą, z którą dziecko się czuje bezpiecznie, mózg jest w najdoskonalszej sytuacji do rozwoju, jest w pełni otwarty na rozwój, tak? Nie ma żadnego bodźca niebezpiecznego i on jest jakby rozluźniony na namnażanie się komórek synaptycznych łączeń, tak? No, które właśnie potem budują, że tak powiem, sprawność naszego mózgu. Więc ta bliskość jest szalenie ważna. Potem, oczywiście, jak dziecko już się nauczyło czytać, no to ono może sobie samo czytać i genialnie, niech sobie samo czyta, tak? Natomiast oczywiście my namawiamy, żeby jak dziecko, znaczy w tym okresie, kiedy dziecko się uczy czytać, to żeby koniecznie też znaleźć czas na to, żeby razem czytać, żeby ta frajda i ten miły czas był, a nie tylko jakaś taka udręka związana z nauką czytania, to jest jedno, a potem, jeżeli tylko jest taka opcja, żeby nadal razem czytać, no to jest ekstra, bo to są tematy, rozmowy i tak dalej. No. No tak, ludzie często narzekają, że nie mają o czym rozmawiać. Prawda, za długo, za długo. No. Za długo, no. Cóż, to teraz Łukaszu czas na ciebie.
Była Ja teoria, będę krótko. jest i praktyka. No to ja Ciebie jako praktyka spytam, co Ci sprawia większą satysfakcję? Wspólne czytanie, czy jak widzisz, że dziecko już samo czyta? No bo sam powiedziałeś przed chwilą, że już zaczęło. Tak, no na pewno jak samo czyta, ale jak samo czyta, to nie mamy też jakiejś takiej wspólnej platformy do tego, żeby sobie pogadać, a jak czytamy razem, to zawsze wynikają z tego jakieś dyskusje, ciekawe rozmowy. Gdzieś tam wiadomo, że dzieci nie za bardzo lubią spać, więc u nas często czyta się przed snem. Staramy się przynajmniej zachęcać do tego. No i przed snem też jest czas na to, żeby pewne rzeczy w dużej mierze omówić, czy na coś, na co nie miało się czasu w ciągu dnia przegadać. A czytanie jest taką z jednej strony momentem, kiedy możemy po prostu razem spędzić czas, a z drugiej strony wiele wątków pobocznych z tego wynika. Więc to jest na pewno cenne, zwłaszcza, że mamy często wyrzuty sumienia jako rodzice, że za mało czasu spędzamy, jesteśmy zabiegani, za dużo pracy, więc to jest taki dobry czas, żeby fajnie spiąć ten dzień klamrą i chociaż, nie wiem, 20-15 minut poczytać, bo wiadomo, że usypianie tak krótko nie trwa niestety, przynajmniej u mnie. Skoro już dorwałeś się do mikrofonu, to wykorzystajmy to i powiedz, co czyta dzieciom Instagramer. To czyta wszystko w zasadzie, różne rzeczy. Nie mogę się doczekać takich trochę bardziej książek, gdzie fabuła jest nieco bardziej skomplikowana, ale już to zaczynamy. Więc zarówno lektury, o których wspominałem, czyli ostatnio jest na tapecie gdzieś tam Karolcia, jak i Mila była gdzieś tam zafascynowana pewną bohaterką o imieniu Basia, gdzie mamy tych książek, nie mamy gdzie ich już stawiać, ale generalnie tak naprawdę wszystko zależy, co gdzieś tam złapią. Syn na przykład ostatnio mu się bardzo spodobały komiksy i też mam takie poczucie, że komiks jest tą formą taką dla dziecka przystępną w kontekście tego, że są to małe te chmurki i ma też satysfakcję, że coś przeczytał. Zależy jaki komiks oczywiście, ale gdzieś tam on złapał te komiksy i sam się po nie zgłasza w kontekście tego, żebyśmy trochę poczytali i też sam próbuję czytać, bo co innego gdzieś tam widzieć całą stronę tekstu, a co innego widzieć w komiksie może mniejsze, krótsze formy, co jest dla niego bardziej przystępne. Tutaj mam akurat taką sytuację, że młodszy z moich pszczelarzy nie jest fanem komiksów. Większy, tak? Młodszy, nie młodszemu podpadł komiks dla dzieci. To tak autentycznie go przestraszył wizualnie, mimo że był rysowany dla dzieci, jest z serii dla dzieci. Ale nie o moich dzieciach czas mówić, tylko o tobie. Więc powiedz mi, czy ty czytasz dzieciom tylko w domu, czy też na tych schodkach, które tak kiedyś zapowiadałeś, że raz w roku można tam cię spotkać przy czymś mocniejszym? Raczej w domu najczęściej. Czasami bierzemy jakąś książkę tam gdzieś na jakiś wyjazd, ale na wyjazdach się zazwyczaj na tyle dużo dzieje, że są tak zmęczeni, że i jest dużo jakby wrażeń. Ale myślę, że każdy moment jest dobry. Dużo się spędza gdzieś tam też czasu jadąc w różne miejsca, więc tutaj przychodzą z pomocą różnego rodzaju audiobooki, których też słuchamy, albo gdy Mila jest też zmęczona daną lekturą, to też sobie dosłuchujemy. Więc w podróży bardziej audio, a stacjonarnie sobie czytamy. Dobrze, wróćmy do Mai. Powiedz mi, dlaczego w ogóle musimy zachęcać ludzi do czytania? Bo no ja może mam spaczony obraz, ale wydaje mi się, że kilka dekad temu było to jeszcze normalne, że czytaliśmy. Przynajmniej tak było u mnie w domu i jakoś mnie to zawsze zaskakuje. Tak, nie, no wiesz co, chyba nie jest tak, że w Polsce, że tak powiem, kiedykolwiek w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat było to czytelnictwo na bardzo dużym poziomie, no bo tak na to wskazują te badania, chociaż tak, no, ale to już jakby powiedzmy zostawmy historię. Myślę, że istotne jest to, co możemy jakby dzisiaj robić, a lub tak możemy, chcemy i tak dalej. No, wszystko wskazuje na to, że bardzo warto czytać,
bo po prostu w tym świecie, w którym żyjemy, bez czytania, no, jakby to powiedzieć, funkcjonujemy dużo, dużo gorzej, bo wiesz, musimy czytać masę rzeczy, jesteśmy cały czas bombardowani najróżniejszymi informacjami. Potrzebujemy mieć kompetencje do tego, żeby w jakiś sposób sobie radzić z ich natłokiem, czyli dokonywać pewnych wyborów, ale też dokonywać oceny tych informacji, umieć rozróżnić na przykład fakty od opinii. Dosłownie 2 dni temu byłam na takiej konferencji w temacie tym czytelniczym w Atenach i tam no, człowiek, który stoi za badaniami, słynnymi takimi badaniami PISA, powiedział, że teraz coraz bardziej z nich wynika, że młodzież coraz mniej rozróżnia fakty od opinii. Tak? No a to wszystko właśnie jest nam bardzo, bardzo potrzebne, więc wiesz, no to jest, ja lubię to porównanie do sportu, czyli w dzisiejszych czasach nikt nie będzie dyskutował z tym, że trzeba się trochę ruszać, tak? Bo już jest tak powszechna wiedza, że jak będziemy siedzieć na kanapie, no to naprawdę sflaczejemy i będziemy w bardzo złym stanie cały czas, jak będziemy siedzieć na kanapie, więc wszyscy wiedzą, że trochę trzeba pójść na spacer albo tam gdzieś pobiegać, coś zrobić, nie? I z czytaniem jest podobnie. My absolutnie nie namawiamy do tego, żeby każdy czytał 50 książek rocznie. Jakby nie o tym jest, z przeproszeniem, Fundacja Powszechnego Czytania, czy też na przykład Tata też czyta jako kampania. Mówimy o pewnym nawyku, tak jak dokładnie powiedział Łukasz, tak? Jakieś tam 15 minut wieczorem, 20, takiego trochę uspokojenia, trochę jakby, że tak powiem, przełożenia tego mózgu na jakieś inne ćwiczonko, które de facto oczywiście, i tu jest to porównanie ze sportem, myślę, nadal adekwatne. Początkowo, tak, jak pierwszy raz decydujemy się, żeby pójść na siłownię, czy nie wiem, co tam chcemy zrobić, zagrać w jakąś piłkę, w którą nie graliśmy od bardzo dawna, no to jest to pewien wysiłek i może nawet będziemy mieć zakwasy, ale potem bardzo szybko to zaczyna być mega frajda. No i tak samo jest z czytaniem. No najpierw tak, okej, no oczywiście do Boli? tego, no jakoś tam może boli, nie wiem, no niedawno nie czytaliśmy, o Jezu, co tu poczytać, a właściwie, wiesz, no, czy to będzie ciekawe coś, no to ja bym zachęcała do tego, żeby się tym nie przejmować, tylko sobie znaleźć, pogrzebać sobie w jakiejś bibliotece, które zresztą mają coraz no, bardzo fajne zbiory, bo są fundusze publiczne i jakby te nowości wydawnicze są dokupywane. Albo pójść sobie do księgarni, coś sobie fajnego znaleźć i jednak spróbować i przeżyć te zakwasy. Potem się okaże, że to jest frajda i po prostu, wiesz, też jest, znaczy jest masę powodów, ale myślę, że ten powód taki tak określony, że po prostu nam jest to potrzebne do dobrego, takiego holistycznego, dobrego funkcjonowania, takiego well-beingu, jak teraz się mówi, no jest jakby dla każdego i każdej z nas, że tak powiem, a propos, nie? Ja też mam takie poczucie, że wiesz, nasi rodzice nie walczyli z tyloma rzeczami związanymi z elektroniką, tak? Znaczy, ja jako dziecko nie miałem tableta, telefonu i tak dalej. I ciężko z tym konkurować, kiedy jest tyle pop-outowych treści, gdzie jest wszystko kolorowe, śliczne, fajne, versus, nie wiem, kij na podwórku, jak za nasz, przynajmniej jak ja miałem, ja też miałem, znaczy miałem zabawki i tak dalej, ale generalnie nie było tyle tej elektroniki, więc z tym myślę, że trzeba trochę porywalizować jako rodzic i zachęcić też do tego, żeby z tą książką czasami dziecko usiadło, bo wiadomo, że książka to nie jest tablet, który świeci, wiadomo, że ta treść jest może mniej atrakcyjna, tak powierzchownie, chociaż dużo książek teraz jest wspaniałych i inaczej wyglądają i też świecą i fajnie, fajne mają faktury nawet dla tych najmłodszych dzieci, bo to jest też ważne dla tych młodych dzieci, żeby jeżeli nie treścią, to chociaż fakturą, żeby już zachęcać. Więc myślę, że tu jest taki challenge dla rodziców dzisiejszych, że mają trudnego przeciwnika, a nawet jeżeli sam nie w jakiś sposób nie zachęcasz do tego, żeby od razu ktoś oglądał bajki, czy miał tak zwaną jakby tabletozę,
no to też to dziecko gdzieś tam widzi u kolegów i koleżanek, no nie obronisz tego przed całym światem dziecka i nie zamkniesz go w piwnicy i nie będziesz trzymał przed tym, że nie ma tableta, nie ma, bo jest, no jest i jakby jeżeli nie moje, to inne dziecko mu pokaże, ale na tyle gdzieś tam pogadać z nim, żeby też właśnie o tym, o czym mówiła Marynia, żeby gdzieś tam pokazać, że to jest ważne, żeby pewne rzeczy rozumieć. Tak, ja też doceniam czytanie, bo czytanie się kojarzy gdzieś tam z czytaniem książek, tak, ale jeżeli jesteś dobry w czytaniu, na przykład na tym początkowym etapie edukacji, który my przechodzimy, no to też lepiej czytasz polecenia, lepiej je rozumiesz w innych przedmiotach, tak? I to jest też cenne, bo wszyscy myślą, że tu trzeba czytać od razu Dostojewskiego, a chodzi o to, że rozumie się po prostu treści, które potem budują pewność siebie dziecka, że zrozumiał zadanie, zrobił je poprawnie, nie jąkał się przy kolegach i to jest też mega ważne, bo to buduje pewność siebie dzieciaka. Mm. Dobrze, ale Trzymaj. tutaj zwracacie uwagę bardziej na to, że... I to ja jeszcze tylko tak sekundeczkę Jasne. dopowiem, bo to jest jakby super ważne, co powiedział Łukasz, że bardzo dużo jest badań pokazujących, że dzieci, które czytają, osiągają lepsze wyniki z matematyki, fizyki, chemii i innych przedmiotów, tak? To znaczy, że to się po prostu realnie przekłada, tak jak powiedział Łukasz, na to rozumienie poleceń i tak dalej, ale też na no, jakby logiczne myślenie i po prostu zrozumienie treści matematyki czy treści fizyki. Więc w ogóle po prostu w kontekście dzieci, no to po to, żeby im było później łatwiej w życiu, warto właśnie jakoś tam sobie jakąś strategię zbudować i pewnie też myślę, że możemy spokojnie dopowiedzieć, że nie chodzi o to, że tutaj ktoś jest technofobem, to po prostu chodzi, jakby, że tak powiem, wyzwanie jest takie, żeby przygotować dziecko do dojrzałego używania skądinąd wspaniałej technologii, którą dzisiaj dysponujemy, tak? A nie do tego, żeby je wrzucić za wcześnie, nie wyposażając go, tak, jego mózgów w możliwości poradzenia sobie z tymi technologiami. Dobrze, ale myślę, że nawet w opinii publicznej wszyscy zgadzają się z tym, że dzieci muszą czytać. Ja jednak bardziej chciałbym się skupić na czymś innym, bo my nie kierujemy teraz wszystkich kampanii do dzieci, tylko do dorosłych, bo my mówimy, że dziecko powinno czytać. To nie dzieci powinny same czytać, tylko właśnie my dorośli. Stąd moje pytanie, dlaczego to musimy rodziców, tatusiów tak zachęcać do czytania? Bo tu nikt nie ma wątpliwości, że dzieciom jest potrzebne czytanie, a jednak kampania jest zwrócona do ojców. To oni nie czytają. To nie jest tak, że dziecko, teraz mówimy, że będziemy bronili je przed tabletem, że będziemy je bronili przed technologią, ale przed czym mamy je bronić, jeśli ono widzi, że tata też jest cały czas w tej komórce? Dlatego pytam, czemu akurat mówimy o tacie, nie o wszystkich dorosłych. Bo tak wyszło w badaniach niestety, ale to Marynia pewnie powie. Stąd właśnie to pytanie, byłbym wdzięczny, żebyście ten temat rozwinęli. Tak, to zresztą nie tylko w Polsce wychodzi w badaniach czytelnictwa, że kobiety czytają więcej od mężczyzn. No tak powiedzmy, że plus minus 30% więcej. Czasem trochę więcej, czasem trochę mniej, no ale znacząco więcej czytają kobiety. I teraz jeszcze jak pomyślimy o tych dzieciach, no to oprócz tego, że w związku z tym to jest częściej mama, to nie tylko jest to, bo potem takie dziecko idzie do przedszkola i tam potem jest na ogół pani nauczycielka przedszkola i potem idzie do szkoły i tam na ogół jest pani nauczycielka wczesnoszkolna. W bibliotece jest też na ogół pani bibliotekarka, więc to, żeby tworzyć te wzorce i potem też widać w badaniach, że chłopcy szybciej porzucają czytanie, tak jak tylko mogą. A w kontekście tego, co powiedzieliśmy wcześniej, prawda, jak to bardzo nam sprzyja naszemu rozwojowi i naszemu funkcjonowaniu, no bardzo byśmy chcieli, żeby chłopcy też korzystali z dobrodziejstw i panowie tego, co daje czytanie. My to nazwaliśmy, tata też czytali, oczywiście chodzi o tatusiów, dziadków, wujków, ojczymów, starszych braci, trenerów, kogo tam możemy złapać do tego kręgu. I to jest jakby taka trochę celebracja wokół tych czytających mężczyzn, a trochę oczywiście też właśnie zachęta być może do takich, którzy no właściwie prawie przez przypadek może tak być, że w domu akurat mama siada z tą książką, a można sobie na to popatrzeć tak strategicznie i powiedzieć sobie, że w sumie fajnie byłoby, żeby tutaj jakby obie strony
się zaangażowały, tak? Nie Więc, wiem, czy... więc wydaje mi się, że to mniej więcej tak się kształtuje. Dobrze, a ja poproszę teraz, żeby Łukasz się wypowiedział na ten temat, ale jego jeszcze bardziej ukierunkuję z tym pytaniem. Pozwolę sobie najpierw zacytować kogoś. Jako wieloletni rekruter uważam, że wzięcie na siebie części urlopu rodzicielskiego ma niewielki wpływ na spowolnienie kariery i nie rzutuje na jej rozwój w dłuższej perspektywie. Nie zmienia to faktu, że w niektórych firmach można jeszcze spotkać się z lekkim dystansem wobec tego rozwiązania. I teraz wracamy naokoło do tego wszystkiego, bo pytanie jest, jaki wpływ na kontakty z dziećmi ma właśnie taki prymat stawiania pracy nad rodziną. Bo to właśnie to czytanie, że mamy czytają, wynika też po części z tego takiego skostniałego i przestarzałego modelu, że tatuś wrócił z pracy, to musi odpocząć, więc niech mamusia się zajmie dziećmi. Dlatego psycholog, rekruter, instagramer, no z każdej perspektywy może mi na to pytanie odpowiedzieć. Zachęcam. No tak, no w tym sensie, że słusznie to zauważyłeś, że gdzieś tam są jeszcze w nas stereotypy, zwłaszcza, że gdzieś tam często patrzymy przez bańki dużych miast na pewien progres, a wyjedzie się 50 kilometrów od miasta i gdzieś tam wszystko wygląda tak jak kiedyś, chociaż już też się rusza. Sam jestem z mojej miejscowości, więc mam odsłuch, jak to wygląda w mniejszych miejscowościach. Natomiast z punktu widzenia rekrutera mówiłem tutaj o tym, żeby nie bać się tego, a jednocześnie, żeby się nie bać iść na ten urlop, to też pracodawca musi, no. Dobrze by było, gdyby wspierał, gdyby pokazywał, gdyby jakiś dyrektor w danej organizacji też szedł na urlop i pokazał, że to jest po prostu normalne. To nie jest nic dziwnego. Często się spotykaliśmy z jakimiś takimi tekstami w fundacji też Scherdecker, że a co to żona chora, że ty musisz wziąć wolne na dziecko, więc trochę jest tych stereotypów, trochę trzeba z tym powalczyć, to się zmienia. Ale to jest taka praca u podstaw, bym powiedział, więc widać, też są organizowane konkursy dla organizacji, jak wspierają rodziców w tym, znaczy wspierają, to też jest z drugiej strony, nie jest to w żaden sposób uderzenie w osoby, które nie mają dzieci, ale jeżeli mamy wybór benefitów gdzieś tam w organizacji, to też fajnie, gdyby jakimś benefitem był bardziej ukierunkowany do rodziców z dziećmi, bo może niekoniecznie te wszystkie, które są, przydają im się w kontekście, gdy już się posiada dzieci. Więc, a mówiłem o tym, bo gdy się wypadnie na 9 tygodni, patrząc na to, jak wygląda ta cała kara za macierzyństwo u mam, które spędzają tyle czasu z dziećmi i które mają przerwę czasami, nie wiem, roczną, dwuletnią, czteroletnią, jeżeli to jest dwójka dzieci, no to już się zrobi mega dziura, tak? Więc tutaj o to chodzi, żeby trochę to zdywersyfikować, żeby tata złapał więź do roku z dzieckiem, a żeby mama nie musiała w zasadzie przychodząc do starej firmy przychodzić do nowej firmy, bo w zasadzie zmienili się wszyscy, zmienił się szef i często wtedy kobiety też podejmują decyzję o tym, żeby zmienić pracę, bo w zasadzie przychodzą do starej firmy, ale jest nowa. Koleżanka dostała awans i trochę się robi tak bardzo, bardzo dziwnie dla nich. I to jest gdzieś tam wypowiedź o tym. No, więc tak. No i tu tą szansą mogłoby być czytelnictwo. Czy ja mogę tutaj jeszcze Ależ challenge'ować oczywiście, troszeczkę już. Nie. to, co padło? Nie, to, co padło, że wszyscy wiemy, że trzeba czytać. Z badań Family Power wynika, że tylko 40% matek polskich czyta dzieciom i tylko 30% ojców polskich czyta swoim dzieciom. Więc być może wszyscy uważają, że dzieci powinny czytać, ale nie wszyscy to robią, na pewno. Mam wrażenie, że powiedziałem, że to jest opinii publicznej. I myślę, że Wiesz, ja miałem wrażenie, nie powiedziałem, że wszyscy wiedzą, że to się już przebija do opinii, że jest to już takie dość jasne dla większości, ale nie mówiłem, że wprowadzają życie, bo to ja też widzę, że nie wszyscy. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. My pracując też dużo z nauczycielkami, słyszymy często taką opowieść, że jest taka nerwowość rodziców wokół edukacji, że przychodzą rodzice na tam wywiadówki i mówią, a co to w ogóle jest, dlaczego tam pani poświęca czas na to czytanie, oni mają się uczyć.
i nie powie, dlaczego pani nie czyta książeczki, jak powinni się uczyć. I to, no, jakby trochę się uśmiechamy, ale myślę, że warto jest jakby też sobie dopowiedzieć, że no tak jak już wspomnieliśmy, tak, to czytanie jest jakby fundamentalne. Są w ogóle nawet książki na temat tego, że jeżeli na początku szkoły nauczyciel zdoła zachęcić swoją klasę do czytania i te dzieci będą miały dobre kompetencje czytelnicze, to one potem po prostu wszystkiego będą się uczyły szybciej, łatwiej i ta podstawa programowa zostanie zrealizowana dużo lepiej. Więc to jest też jakby taka, że tak powiem, pewien balonik do rozbicia, że tutaj musimy gdzieś jednak mówić o tym, że jakby co to czytanie daje później, tak, że jest taki jakby pewien interes do ugrania, jeżeli mogę tak to ująć, tak. No, uczmy się czytać, a potem będziemy w stanie czytać, żeby się uczyć, tak. Jak też masz teraz do głosu, no nie dziwię się, że nazwano cię ratowniczką czytelnictwa, więc tak sobie pozwolę na pytanie trochę z boku, czyli no niedawno na dywaniku gościłem Paulinę Holc, która podkładała Asokę, a ty właśnie jako ratowniczka czytelnictwa byłaś w Ashoka Fellow od ubiegłego roku. Dobrze pamiętam. Czy możesz to przybliżyć? Bo tak mówimy o czymś, co doszło do opinii publicznej, a to myślę, że niekoniecznie do wszystkich dotarło, jeszcze mniej niż fakt, że należy czytać, więc proszę tam kilka zdań na ten temat. Bardzo chętnie. To jest taki jakby miła okoliczność. Ashoka to jest taka organizacja międzynarodowa zajmująca się wspieraniem ludzi, których nazywa innowatorami społecznymi. Oni to nazywają change maker, czyli człowiek, który przeprowadza jakąś zmianę i takie osoby no jakoś tam w drodze, powiedzmy, że tak powiem, jakiejś eliminacji wybierają i faktycznie zapraszają do czegoś, co się nazywa bycie Ashoka Fellow, czyli tam no, członkini Ashoki, powiedzmy. I to jest bardzo ciekawe środowisko. Ja właściwie zachęcam do tego, żeby sobie poczytać o tym. Masę najróżniejszych inicjatyw tam jakby jest w związku z tym zgromadzonych, no bo to są, broń Boże, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy się zajmują wszyscy czytaniem. Ja na razie nie poznałam żadnego innego Ashoka Fellow, który by się zajmował czytaniem, tylko się zajmują przeróżnymi rzeczami. No, oczywiście klimatem, ale też prawami mniejszości, czy najróżniejsze rzeczy tam. Ostatnio poznałam panią, która się zajmuje spowodowaniem, żeby ludzie, którzy chcą kupować przedmioty stworzone przez nie wielki przemysł, tylko rzemieślników, żeby mieli łatwiejszy dostęp do tych rzemieślników. Więc tam jest jakby różne bardzo fajne pomysły. O, i tak mniej więcej chyba tyle o Ashoce. Dobrze, to skaczmy dzisiaj na małe żabki z książki, o której mówiono bodajże chłopaki nie płaczą, czy w poranku Kojota teraz, że skaczą po główkach. Łukaszu, padło o bólu czytania. Największy ból czytania to no zdarza się czasami, że człowiekowi chce się przysnąć przy książce. Ja tak miewałem nie wieczorami, przyznaję się, bez bicia miałem tak, gdy w przedszkolu była akcja Cała Polska czyta dzieciom. To jak w domu mogę czytać z młodymi ile trzeba, to tam powiem po kilku stronach zazwyczaj już czułem zmęczenie. Jak to jest u Ciebie? Faktycznie morzy Cię ten sen? Tak. Kiedyś to wszystko, co mam do powiedzenia. Kiedyś Dziękuję. taka książka zabawna, która, zapomniałem jak ona się nazywała, ale tam chodziło o to, żebyś specjalnie czytał w taki sposób powolny, żeby dziecko uśpić. I absolutnie ani razu nie udało mi się uśpić dziecka, tylko zawsze siebie. To były takie instrukcje, że wolnym głosem, coś tam. Ale tak, no to jest to i wtedy szturchaniec z łokcia, tato, jesteś? Odbiór. Więc to prawda, ale my chyba lubimy łapać takie drzemki, nie? Jako rodzice małych dzieci. Ja tylko dlatego zadaję pytania i nie pozwalam się tu rozwinąć, bo no, mógłbym świadkiem nie dotrwać do końca, bo pszczelarz młodszy nie uznaje czegoś takiego jak sen rodzica. Ale jak już mówisz właśnie o tym, że Cię budził,
to pytanie najpierw do Ciebie, później do Marii, jak to wygląda z tym poprawianiem, bo na przykład czytamy dziecku kilkadziesiąt razy tę samą pozycję i zazwyczaj dziecko pewnie Cię poprawi, jeśli coś zmienisz, a czasami mówię, miewam tak, że pszczelarz młodszy chce, żeby mu zmienić historię. Jak to jest u Ciebie, a później z perspektywy już naukowej, dowodów, statystyk się dowiemy dalej. Dokładnie tak jest. Są dwie taktyki Mourinho i Pepa Guardioli. Jedna jest taka, że Leon na przykład lubi, jak zmieniam i absolutnie nie da się tego jakby kontynuować przez mamę, bo jak czytamy książkę normalnie, no to wiadomo, że od strony X można zacząć coś innego, ale on lubi jak zmieniam, bo z tego jakby przynajmniej dla niego wychodzą jakieś zabawne historyjki i te rzeczy są takie bardziej absurdalne. Natomiast Mila woli tak czytać to co jest i rzeczywiście się łapie i czasami jak przykręcę słowo, to już jest jakby apel o to, że czy ja na pewno dobrze przeczytałem. Zresztą szczerze mówiąc, jak ja tak czytam, sam czytam książki swoje i czytam dzieciom, to też jak im czytam, to naprawdę to moje czytanie też się dużo usprawniło. W sensie takim, że czytam szybciej, więc mam takie poczucie, że odkąd mam dzieci i im czytam, to też ja jestem w tym sprawniejszy, bo pewnie jak każda umiejętność, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, takie analogowe czytanie jest coraz mniej gdzieś tam uskuteczniane właśnie przez audiobooki, nie przez audiobooki, przez różnego rodzaju słuchowiska, gdzie może prościej, na przykład, nie wiem, ja chodząc do szkoły i to też było dla mnie jakby trudne, mimo że lubiłem polski i w zasadzie można powiedzieć, że jestem humanistą. Ilość tych lektur i książek była taka, że no nie nadążałem czytać wszystkiego, tak? No i się posiłkowałem gdzieś jakimiś streszczeniami czy coś, co jest myślę, że nie do końca fajne, a z drugiej strony też jest tego tyle, że można by równie dobrze mieć tylko polski w szkole, nie? No bo jest nie wiem, gdzie miałbym znajdywać czas czytając i jeszcze mając relacje z rówieśnikami, każdą lekturę w szkole i jeszcze odrabiać inne lekcje. To się wam poskarżyłem po latach, jak to było. Przyjęliśmy skargę, przyjęliśmy. Czyli, że ja mam powiedzieć Tak, już teraz czas na teorię, my Coś tutaj mądrego powiedz. słuchamy. coś mądrego. Nie, no więc w kontekście powtarzania, oczywiście na to też są badania, przepraszam bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, które w jakiś sposób są taką pomocą. No, ja swego czasu zainicjowałam serię o tej Basi, o której Łukasz wspomniał. I potem do mnie dzwonili znajomi, że to jest przerażające, bo oni już nie mogą i jakby cały czas muszą czytać tą Basię jakby na okrągło, tak? No więc dla takich rodziców, z dedykacją dla takich rodziców, informacja następująca, że genialne badania zostały zrobione w Wielkiej Brytanii, gdzie dzieciom czytano teksty, tylko sprytnie to był sztuczny język. Malutkim dzieciom czytali sztuczny język i jednej grupie czytali różne książeczki, a drugiej grupie czytali cały czas te same, tam jedną czy dwie książeczki. No i po skończonym okresie, w którym to było czytane, już nie pamiętam jak długo, tam x tygodni, początkowo te dzieci, które czytały różne książeczki, no znały, no po prostu jakby rozpoznawały słowa z tych książeczek. Ale po kolejnym 2 tygodniach już tylko dzieci, którym czytano cały czas to samo, cały czas pamiętały te słowa. No co jakby jest takim cudownym dowodem na to, że dzieci naturalnie proszą o czytanie tego samego, bo one się w ten sposób uczą. Bo jakby małe dziecko, jak mu się pierwszy raz przeczyta historię, ono nie rozumie wszystkiego z tego, tylko dopiero właśnie przy drugiej, trzeciej, czwartej, no jakby sobie tą pamięć tam, tak, odkłada sobie te wszystkie, nie tylko słowa, ale też koncepty, jakieś związki przyczynowo-skutkowe. Więc można, jak już naprawdę strasznie cierpimy, czytając 20 raz to samo, no to można sobie przypomnieć, że to pomaga i jakoś tam, nie wiem, czy to jest bardzo pocieszające, ale w każdym razie takie są fakty. O.
Ładnie No, zakończyłaś. skoro takie są fakty, no to faktycznie już jasnym jest, czemu pszczelarz młodszy tak lubi Tuwima dla dzicy po śląsku, bo za każdym razem mówi, że właśnie już tam maszyna stoi na glajzach i zawsze po kolei lecimy, czy tam o kociku w butach. No ale skoro już jesteśmy przy tak ważnych i poważnych tematach, to muszę też się cofnąć kilka lat, gdy mama M zwróciła mi uwagę, że zmieniam historię pszczelarzowi, bo ja z kolei starszego sprawdzałem, czy mi nie śpi, przyznaję się bez bicia. I tak jak już była dziecięca historyjka, to nagle się o tej 21 pojawiało, że mroczna postać w jednej ręce trzymała miecz, w drugiej własną głowę, coś takiego, żeby sprawdzić, czy się obudzi. I on zazwyczaj reagował śmiechem, ale wiem, że mama M już to tak denerwowało, że kiedyś czytałem z nim Harry'ego Pottera. I tam był fragment, że Hermiona chyba gdzieś po schodach musiała gonić za Harrym i Ronem. Więc najpierw usłyszeli jej kroki. I ja usłyszałem z pomieszczenia obok, że już byś skończył, to już przestaje być zabawne, że daj temu dziecku się normalnie wyspać. Więc badania badaniami, ale w pokoju obok zawsze może być ktoś, kto czuwa. I tym płynnym akcentem pierwsza książka, którą pamiętacie, że wam czytam. Byłem ciekaw, czy macie takie. Nie pamiętam, bo mi nie czytano. W sensie takim, że to, co pamiętam z dzieciństwa, to to, że rodzice przychodzili do mnie, usypiając mnie, każde przychodziło i mama mówiła, zaraz przyjdzie tata i opowie ci coś, ale to nie były książki. Więc, ale pierwszą książką, może dość późną, która mi zryła beret, jakby i tak super zachęciła, bo tam było wiele wątków. Już byłem taki 10-11, to mi pokazał kolega sąsiad, który był bardzo zaczytany i czytał bardzo dużo. I to był świat Zofii. I absolutnie ta książka, zakochałem się w niej w kontekście i rozkmin dzieciowo-życiowych i w ogóle tej historii. To była taka pierwsza książka, w której się absolutnie zakochałem jako jeszcze dziecko, coś trochę przed byciem nastolatkiem. I to mnie tak gdzieś zaraziło pozytywnie i wtedy już tak zacząłem czytać dużo. To samo pytanie do Marii, ale możemy od razu je rozwinąć. Czy są jakieś badania, jak ta pierwsza książka wpływa na późniejsze losy czytelnictwa? Bo nie wiem, jak są, bardzo chętnie słyszę. takich nie znam. Może są, a może ja ich nie znam. Ja mam takie wspomnienie bardzo mocne, że jestem mała i mała znaczy, no nie jakaś taka maluteńka, ale powiedzmy, że pewnie mogłam mieć 8 lat. I mama, i jestem chora. I mama mi, i jakby w moim wspomnieniu moja mama mi czytała całą noc. Ja myślę, że mi nie czytała całą noc, tylko że ja zasnęłam. Ale byłam chora i jakoś trudno mi było zasnąć i tam miałam gorączkę i mama mi czytała, jak się jest, Secret Garden, Tajemniczy Ogród, tak to się nazywa, nie? Mhm. Słynna książka. I nawet mam też takie wspomnienie, że mama mówi, że mi przeczyta. I ja mówię, że nie, że to był ten i w ogóle jakby wydaje mi się, że ta okładka jest jakaś taka beznadziejna i że to wszystko będzie do kitu. A potem jakby w ogóle jestem absolutnie, w ogóle nie chcę, żeby ona skończyła, że jakby myśli, że faktycznie trochę się musiałyśmy siedzieć, że ja nie czytaj dalej, bo to jest super. Więc to i mam drugie takie wspomnienie kompulsywnego oglądania Kopciuszka z ilustracjami Szancera, gdzie po prostu oglądam to i sobie myślę, Boże, że ona jest taka piękna, że ten Kopciuszek jest taki najpiękniejszy pod słońcem. Ja się wgapiam w te ilustracje i tak siedzę nad tym, no i jakby tyle, tak? Nie czytam jeszcze, jestem na tyle mała, że nie umiem sama tego przeczytać, ale że to jest po prostu takie najpiękniejsze pod słońcem. Więc to są różne takie właściwie fajne pewnie te wspomnienia. Jedne jeszcze badania, które są fajne, które są absolutnie w kontekście tych, o których wy mówicie, to są właściwie takie niebezpieczne trochę badania, ale mówią o tym, że właściwie statystycznie wychodzi na to, że jak facet czyta książkę dziecku, to częściej niż kobieta tą książkę zaczyna zmieniać. Dokładnie tak, jak wy o tym opowiadaliście. On jej stawia wyzwania, ta książka go tam, nie wiem co,
może go irytuje, może go nudzi, nie mam pojęcia, tak? Znaczy, no, z badań wynika, że po prostu mężczyzna częściej zaczyna coś z tą książką robić, wciągając dziecko w rozmowę, a może to powinno być inaczej, a może to jest głupie, a może to jest to, a może to jest siamto, a że kobieta statystycznie po prostu czyta, jakby, no tak jak jest. I że w sumie ta statystyka to jest jakby dodatkowy taki trochę powód, dla którego właśnie ekstra, znaczy oczywiście ekstra, żeby panie to samo robiły, ale skoro w jakiś sposób statystycznie, naturalnie, to gdzieś tam mężczyźni mają taką, że tak powiem, predylekcję do walki z tą książką, że tak się wyrażę, no to tym bardziej do tego warto zachęcać, bo to jest oczywiście taki manewr, który niesamowicie dziecko do rozwoju pobudza, tak jak powiedzieliśmy, tak? A może inaczej, a ty myślisz, że to w ogóle a co ten Harry tam powinien, głupia ta Hermiona przemądrzała, no cokolwiek, tak? No i tam, a może nie jest przemądrzała, a może jest. A może ten koszmarny Karolek to jest w ogóle bardzo fajny, a może jest koszmarny, nie mam pojęcia. Ja wam powiem, Więc że to jest fajne. to ja pozwoliłem sobie spytać mojego pszczelarza, jakie konkretnie książki pamięta, że czytaliśmy razem. Napisał mi całą listę i tak jak teraz mówisz o tej rozmowie podczas książki, to faktycznie już pomijając, że przy każdej rozmawialiśmy, to pamiętam, że na przykład przy biografii Stanley miał miliony pytań o sytuację ekonomiczną, o jego życie. Oczywiście powiem, no, brzydki anglicyzm, ale nasze guilty pleasure, czyli szkolny Ludokulla i ja, który po prostu chyba to zaczęło przygodę z Niziurskim młodzieńca. Ale powiedział jedno wspomnienie, które zawsze zastanawiałem się, czy ono jest już, czy jest wspomnieniem, czy może zostało wdrukowane, ale jesteśmy fanami Muminków i oczywiście nie wiem dlaczego po latach nieczytania postanowiłem, że zacznę mu od Doliny Muminków w listopadzie, w której oczywiście Muminków nie ma. Więc tak, zdradzam, ale to na wszelki wypadek, to nie jest historia dla dzieci w żadnym wypadku, ale akurat byliśmy wtedy w Warszawie i miałem ją miałem przy sobie, mimo że wszystkie mamy w domu. I pamiętam, ja też mówię, że tak czytam, że on pamięta, że go zawsze to zakończenie dziwiło, bo tam ostatnie zdanie jest, jak już ta łódka dobija do brzegu i te muminki się mają pojawić. Ja zawsze mówię, że gdzie te muminki były, ja mówię, że mu się tak dlatego podobała ta kometa i później to opowiadanie, że te muminki jednak już były, że tak, a tutaj tak zawsze jako dzieciak tego nie umiał zrozumieć. Ale skoro właśnie mówimy o tym, jak nie trafiłem z tymi muminkami, to powiedzcie mi, czy mieliście takie przypadki, że wzięliście książkę, nie sprawdziwszy jej uprzednio, no i w trakcie czytania była taka niestrawność, że trzeba było przerwać, no bo nie można ani dziecku, ani sobie tego po prostu robić. Ja mam tak z takimi trochę, nie chcę tu pokazywać jakimś palcem czegoś konkretnego, ale mam tak trochę z tymi starymi tematami, bo tam jest dużo zakopanych jakichś takich trupów w kontekście życia i w dzisiejszych czasach i tego, że kogoś powinniśmy tak nazwać albo nie nazywać. Więc czasami jak się czyta te starsze książki, to ci się otwiera nóż w kieszeni, że naprawdę to była książka i to się czytało dzieciom i tak. Więc bardziej to takie, wiecie, historie związane z równością, z nierównością, z traktowaniem kobiet, ze zwracaniem się do właśnie czy mniejszości, czy słabszych, czy osób, które mają inny kolor skóry, to gdzieś mnie najbardziej mierzi. I czasami rzeczywiście daję sobie wtedy spokój, albo tłumaczę, że kiedyś to było tak, ale teraz już to tak nie wygląda, więc świat idzie do przodu i to bardziej niż jakaś konkretna taka historia, tylko to takie, wiecie, kiedyś co się wydawało coś normalne i żart z tego był absolutnie przezabawny, dzisiaj już no nie za koniecznie. Tak jak Twaina, którego po łbie uwielbiam, no jednak Jim ma swój rasowy przydomek, często dodawany. No ale to skoro Marii nie można zadać takiego samego pytania. Mówiliśmy o tym, jakie było twoje pytanie, bo pytanie było... Nie, to znaczy ja oczywiście tak? też mam książki, które, znaczy najróżniejsze, ale też jakby nie ma chyba co tutaj jakimiś tytułami rzucać, które gdzieś człowiekowi nie pasują, ale też bym dopowiedziała, że oczywiście człowiek ma prawo do tego, żeby jakby jakieś książki nie chcieć czytać. Tak? Nie, no oczywiście, ale tutaj pytam o dzieci, a jakby jako, że ty masz badania, przepraszam, przerwę, to Natomiast jedną rzecz, tylko powiem, że w tych starych książkach, znaczy oczywiście jest to, co mówi Łukasz, ale czasem mnie na przykład czytałam na głos, moje dzieci już są trochę starsze i oni mieli w tym momencie w szkole Quo Vadis i to jakby było trudne do przeczytania samemu, ja to czytałam na głos.
I właściwie jak się czyta to Quo Vadis, oprócz tego, że tam najróżniejsze są rzeczy, ale tam jest też humor Sienkiewicza. Tak, to znaczy nawet Sienkiewicz już z perspektywy swojej, oczywiście pisząc o perspektywie zupełnie innych czasów, no, wkłada w usta Petroniusza takie zdanie, że Petroniusz mówi, że żyje bardzo skromnie i ma 500 niewolników i to jest takie minimum, bo, bez którego człowiek no naprawdę już po prostu sobie nie da rady. I to jest odlot, tak? Że jakby widać, że no Sienkiewicz też się bawił, tak sobie to pisze. Także tam też czasem są takie rzeczy. Już na kształt No, 1620 serialu. tak, właśnie. Nie, bo ja chciałem po prostu tak zmienić troszkę pytanie dla Marii, ze względu na to, że sypiesz tymi badaniami jak z rękawa, to jest dla mnie wspaniałe i właśnie chciałem spytać, czy może jest jakiekolwiek badanie, że te niestrawne książki wpływają na przykład na odrzucenie od czytelnictwa, bo ludzie często mówią, wiesz, bo teraz właśnie często mówią, że bo ta lektura mi nie przypasowała. No dobrze, ale ta lektura zazwyczaj nie przypasuje ci, jak masz 15 lat. Więc nie mówmy, że przestałeś czytać, bo w 15 roku życia cię coś znudziło. Tak? Chciałem powiedzieć o te wcześniejsze. Jasne. Nie, to jest fajny temat i ważny. Bardzo są potężne badania, które pokazują, że bardzo, bardzo istotną rzeczą dla budowania, jakby stawania się czytelnikiem jest przyjemność. To, że nam się to czytanie kojarzy dobrze. Czyli to dokładnie, powiedzmy już tam, nie wiem, ze 13 lat temu te badania zostały opublikowane, to PISA je zrobiła i jak one zostały pokazane światu, no to w ogóle Ministerstwa Edukacji przeformułowały w różnych miejscach na świecie swoje myślenie o książce z takiego, że tak powiem, rozumienia tego jako sposobu znaczy budowania kompetencji, a potem budowania tożsamości narodowej na przykład, tak, no bo czytamy te lektury, tak, czytamy pana Tadeusza, jesteśmy Polakami i tak dalej. Przełożenie na takie myślenie, że okej, to jest w ogóle zupełnie co innego, dajmy dzieciom frajdę, pokażmy dzieciom frajdę czytania, pozwólmy im się tym pobawić i wzbudujemy w ten sposób regularność, bo ta przyjemność będzie owocowała nawykiem czytania, tak, od przyjemności do nawyku i ten nawyk z kolei spowoduje, że dzieci regularnie czytając będą miały dużą kompetencję czytelniczą, a potem jak już jakby taki nastolatek ma wysoką kompetencję czytelniczą, to różne książki można mu zaproponować i on może dyskutować z panem Tadeuszem, ale nie będzie ten pan Tadeusz jakby rzeczą kompletnie nie do przeskoczenia, jeżeli dziecko będzie miało takie kompetencje, że coś z niego zrozumie, czy pan Tadeusz, czy cokolwiek innego, tak? Czy tam, wiesz, amerykańska młodzież podobno strasznie narzeka, że musi czytać Buszującego w zbożu, bo on też ma łatkę lektury szkolnej, a Buszujący w zbożu w Polsce może teraz już nie, ale jeszcze jakiś czas temu miał zupełnie inną łatkę, nie był lekturą, tylko był jakimś takim lekturą buntowniczą, więc to też czasem oczywiście są tak, pamiętam, że był na niego boom na przełomie postrzegania wieków. tego czy tamtego. Tak, bo pamiętam, że był taki boom na niego na przełomie wieków, No, ale jak tak, mówimy pamiętam. Tak, ja przynajmniej pamiętam. Które książki zmieniły świat waszych dzieci? Tak, czy potraficie to określić, że była książka, po której faktycznie zaszła zmiana? Ja chyba jeszcze nie. Nie będę ciekawy w tej odpowiedzi. Raczej staram się badać, co łapie, że tak powiem, ich, bo jak wiecie, dzieci bardzo szybko dają feedback, więc mam tak, że po stronie już gdzieś tam coś łapie albo nie łapie. Jeżeli jest milczenie i czytaj dalej, no to super, a jak nie, to jest nudne. Nawet czasami ja namawiam, dobra, no ale jeszcze przeczytajmy stronę, może coś tam się zaiskrzy. Nie, weź to odłóż. Więc też nie jestem osobą, która właśnie teraz wchodzi, nie, przeczytamy to, zobaczysz, będzie fajnie. Bo podejrzewam, że to by był odwrotny skutek niż tego, który chcemy osiągnąć. Ale na przykład, nie wiem, wracam do tego po pół roku i sprawdzam, czy nadal jest nudne. W tym sensie, jeżeli im na czymś tam zależy. Ale chyba nie ma jeszcze jakiejś takiej książki, która się tak mega
mega spodobała. Ostatnio Leonowi czytałem o legendach polskich miast, gdzieś tam któreś wydawnictwo wydało. I rzeczywiście tak się strasznie tym zainteresował, pytał i o te miasta, chciał tam jeździć, widzieć te wszystkie rzeczy, które tam gdzieś są podane jako legendy. Bo gdzieś tam zawsze jest jakiś odnośnik do jakiegoś budynku, jakiegoś miejsca, więc to gdzieś tam, ale czy to zmieniło go? Pewnie nie, ale bardzo się tym zainteresował. A Milka na tyle ma jakby dużo różnych rzeczy, ona też ma charakter pomniec, czyli lubi milion rzeczy zaczynać, zero kończyć, więc no, tak łapiemy te sroki. Maria? No, myśmy, znaczy nie wiem, czy że zmieniło życie, ale na pewno mieliśmy okres, ja dlatego powiedziałam o Emilu, bo mieliśmy okres wielkiej fascynacji Emilem ze Smolandii. Ja jakby kocham, absolutnie mogłabym dzisiaj sama to czytać. I to jest na pewno taka książka, która no jakby uczy poczucia humoru, uczy dystansu uczy dystansu do dorosłych, uczy takiej też jakiejś takiej niezależności właśnie myślenia no bo tam przecież ci dorośli są wszyscy strasznymi nieborakami, znaczy są tacy, no ona właściwie troszeczkę się śmieje i ta mama Emila i ten tata Emila, tam, no oni wszyscy są tacy dobrotliwi, ale nie są jakimiś wielkimi bohaterami, a Emil oczywiście też jest, nie wiem, czy on jest niegrzeczny, ale on jest tak, mu wszystko wychodzi troszkę, prawda? Znienacka dziwne rzeczy mu wychodzą, więc to nas jakoś super bawiło, ale bym jeszcze też tak na odwrót dodała, że na pewnym etapie bardzo dużo czytałam dzieciom, bo one strasznie rechotały przy tym, jakoś im to podobało się, Koszmarnego Karolka, który jakby, no nie jest taką frajdą, dla mnie nie był taką frajdą, no bo to jest takie dosyć powtarzalne, no już takie jakoś tam przewidywalne i w jakiś sposób mniej subtelne chyba jednak niż ten Emil, na przykład i inne rzeczy, ale chciałam powiedzieć właśnie na przekór, że koszmarny Karolek, którego niektórzy rodzice się boją, bo że niby jest jakby nośnikiem złych wzorców, nic złego moim dzieciom nie zrobił. Nie zaczęły realizować tych pomysłów, które realizuje koszmarny Karolek w tych swoich tam przygodach. I myślę, że to jest też taki trop, że w jakiś sposób troszkę możemy wyluzować, tak? Znaczy, że jakby jakieś takie, że tak powiem, zaufanie do inteligencji naszych własnych dzieci chyba jest fajne, że nie uznajemy, że przeczytamy im jakiś tak humorystyczną książkę, oni to wszystko wezmą totalnie na serio i zaczną po prostu literalnie tak, nie wiem, bić młodsze rodzeństwo, albo no, koszmarny Karolek tam robi naprawdę koszmarne rzeczy. Więc ja jestem wielkim, tak, orędownikiem takiego uznania, że dzieci są bardzo mądre. Też się z tym zgadzam, choć były te miejskie legendy, że po lekturze, czy bardziej po obejrzeniu przygód Pippi Langström, to że brały parasolki i próbowały, prawda, skakać. No, Nie, no wszystko ma swoje, wiemy, no oczywiście. jakby jakoś tam zdrowy rozsądek, ale też właśnie w takim kierunku, żeby chyba nie szukać takich lektur, które wszystkie są jakby idealnymi wzorcami do doskonałego zachowania naszych młodocianych pociech. No bo to jakby też nie chodzi o jakieś takie umoralnianie, tylko o rozwój, tak. Ale to też może właśnie, to też ten koszmarny Karolek. Może by właśnie też takim przykładem, że właśnie książka jest trochę takim poligonem, nie? I możemy Mhm. opowiedzieć o czymś, niekoniecznie robiąc te koszmarne rzeczy, tylko gadając o tym i widzą, że to niekoniecznie jest super. No, tak jak była idea bajek zresztą, żeby mogły sobie w tej innej rzeczywistości przeżyć. Powolutku będziemy zbliżali do brzegu, więc nim padnie ostatnie pytanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, wiadomo, czytania książek i czas, by zadać to, na co powinniśmy wszyscy odpowiedzieć. Czego właściwie nas uczy czytanie dzieciom? Mnie na pewno cierpliwości, tego, że
tego, że możemy mieć różne punkty widzenia, tego, że trochę zapomniałem, jak to było być dzieckiem, i takiego powrotu właśnie do mojego dzieciństwa. I na pewno uczy takiej otwartości i na jakby interpretację i na to, że każdy może mieć swoje zdanie na różne tematy, więc to jest, myślę, najbardziej cenne. Dziękuję, Maria. Y, No i nie wiem, ja to chyba bym powiedziała jeszcze, znaczy różne rzeczy mam, podobnie czuję trochę jak Łukasz, ale też bym chyba powiedziała, że takiego dystansu do siebie samej, w sensie, że dużo rzeczy nie wiem, że potem jakieś są takie sytuacje, że te dzieci coś tam właśnie dużo fajniej zinterpretują z tej książki, że dostrzegą jakieś inne poziomy niż ja, że to takie jest no fajne doświadczenie właśnie, że człowiek, nie wiem, no, pokora może jest takim wyświechtanym słowem, ale w każdym razie, że dystansu się do siebie nabiera, że tak się schodzi z jakiegoś, nie wiem, domniemanego wyobrażenia o sobie, że ja tutaj ci coś, drogie dziecko, wytłumaczę. Bo się okazuje, że ta książka uruchamia właśnie wszystkich nas uruchamia i nagle właśnie dzieci jakieś super rzeczy z tego wyciągają, na które my w ogóle, znaczy ja na pewno w każdym razie, w które nie wpadłam. Bardzo Wam dziękuję. Czy chcecie jeszcze coś dodać, nim pożegnamy słuchaczy? Miło było mi bardzo, że mnie zaprosiłeś. Och, cała przyjemność po Mi mojej stronie. też. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, Bardzo, że to ja może dodam jednak, że na stronie kampanii tatateszczyta.pl można sobie pobrać najróżniejsze takie online'owe materiały, to znaczy przede wszystkim jest tam broszurka, która o takiej właśnie wdzięcznej nazwie, która jeżeli ktoś by jakby chciał sobie, że tak powiem, zerknąć, co robić z dzieckiem od małego, w jakim wieku, co jest istotne i dlaczego, no to tam mam nadzieję w jakiś taki przystępny sposób to jest pokazane. A oprócz tego tam też można pobrać najróżniejsze materiały do zabawy, jakby ktoś w social mediach chciał wrzucać jakieś zdjęcia, czy się przyłączać do akcji, to jest kampania całkowicie otwarta. Będzie nam super miło, jeżeli jakieś dodatkowe ktoś podzieli się swoimi czy lekturami, czy z zabawami. Tam trochę jest materiałów, żeby właśnie tak się pobawić. O, bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich, czytajcie sobie i dzieciom i do następnej razy. do następnej.